Friedrich Merz usłyszał, że właśnie używając tego sformułowania, on mówi językiem skrajnej prawicy, że to, co powiedział, zabrzmiało, nawet niektórzy zarzucają mu wprost, że to było rasistowskie. No a jeżeli to rozwiązanie moim zdaniem szybko nie zostanie znalezione, jak przynajmniej problem migracji zminimalizować, to za 3 lata w tej chwili już będziemy mieli dużą zmianę na scenie politycznej w Niemczech. Niemcy mają w dużej mierze jeszcze w dalszym ciągu takie podejście, jak to się mówi, nur bares ist wahres, czyli to, co jest gotówką, jest prawdziwe. Chodzi o to, że każda płatność cyfrowa zostawia ślad, a to oznacza, że ktoś nas śledzi. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór i dzisiaj online, bo w 2 różnych miejscach, Adam, jesteśmy, a Dzień dobry. jest o Dzień czym dobry. rozmawiać. Jest o czym rozmawiać, mamy dużo rzeczy, ale musimy jak zawsze zawęzić trochę te nasze dużo rzeczy do konkretnych tematów, żebyśmy nie zagadali, a przegadali konkretnie to, co do przegadania jest. I dziękujemy za ostatnie komentarze, oczywiście, i też sugestie, jak powinniśmy działać i o czym powinniśmy mówić, bo to dla nas jest zawsze cenne. No, a w ostatnich dniach tych tematów się trochę namnożyło, jeżeli chodzi o Niemcy, i mam wrażenie, nie wiem, czy ty też masz to wrażenie, że w Niemczech zrobiło się gorąco zawrzało po słowach kanclerza Friedricha Merza dotyczącego tego, co się dzieje na niemieckich ulicach. To ładnie przez Niemców Stadtbild zostało nazwane. Zostało to nazwane przez kanclerza Friedricha Merza, który użył tego sformułowania, że mu się Stadtbild nie podobał, że generalnie nasz rząd pracuje dobrze, ale są jeszcze rzeczy do zmiany, na przykład właśnie Stadtbild, czyli obraz miasta, czyli to, co widać w miastach na ulicach. Czy to zostało od razu w jasny sposób zinterpretowane? Właśnie wydaje mi się, że jeden z problemów polegał na tym, że bardzo duże pole do interpretacji tego, co rozumie przez to sformułowanie Friedrich Merz, zostało zostawione. No i te interpretacje szeroko popłynęły i wywołały duże emocje. Właśnie wyjaśnijmy w ogóle, o co Friedrichowi Merzowi chodziło, bo kwestia dotyczyła migracji. Wiemy o tym, że ta cała dyskusja na temat migracji w CDU stała się na tyle ważna, że CDU po prostu sobie przyjęło nowy plan na przyszły rok, a w Niemczech odbędą się wybory w landach takich między innymi jak Badenia-Württembergia, żeby odebrać trochę wyborców skrajnie prawicowej AfD. No a temat migracji w AfD jest oczywiście na pierwszym miejscu. No i Friedrich Merz faktycznie tutaj, mówiąc o tym, że zmienia się demografia w Niemczech, powiedział, że nie jest najbezpieczniej na niemieckich ulicach i zasugerował tym samym, że w dużej części to migranci lub ci, którzy przyjechali do Niemiec, a nie otrzymali statusu, są winni tej całej sytuacji. To jest właśnie słowo klucz, że on to zasugerował, dlatego że nie powiedział wprost, nie mówił. Oczywiście z całego kontekstu właśnie taka interpretacja płynęła, ale też te pierwsze reakcje w tych pierwszych godzinach po tych słowach, to one właśnie często zaczynały się od pytania, co miał na myśli Friedrich Merz. Powiedział właśnie ten Stadtbild, no i słowo, które stało się, nie wiem, czy ono nie będzie słowem roku, nie będzie kandydatem do słowa roku, bo zostało tak odmienione przez przypadki i takie emocje wywołało nie tylko komentujące, bo przecież te komentarze popłynęły tak daleko, że znalazły swoje odzwierciedlenie także w ruchach, protestach ulicznych. Tysiące ludzi wyszły Ale na ulicę, dlatego że o tym jeszcze powiemy, bo on to Powie- powiedział jednego dnia, natomiast drugiego dnia został, i to może pokażemy, zapytanie. co on powiedział podczas konferencji CDU, bo o to został po raz kolejny zapytany. To posłuchajmy tego. Odpowiadam tak. Nie wiem, czy ma pan dzieci. A jeśli wśród tych dzieci są córki, to niech pan zapyta je, co mogłem mieć na myśli. Podejrzewam, że otrzyma pan dość jasną i wyraźną odpowiedź. Nie mam nic do dodania. Wręcz przeciwnie. Podkreślam to jeszcze raz. Musimy to zmienić, a szef MSW właśnie pracuje nad zmianą tej sytuacji. Będziemy kontynuować tę politykę. No i właśnie, to jest to, co powiedziałeś, i to wywołało dopiero protesty. Córki się odezwały, to tak córki jak nożyce się odezwały, można odnieść wrażenie. No tak, bo skoro zostało zapytać córki, no to te córki, jak zaczęli niektórzy wyliczać, że córek w tym kraju jest tak z 40 milionów. Oczywiście to trzeba to teraz interpretować, czy każda kobieta oczywiście, że jest córką, no bo musiała być matka, która ją rodziła, ale czy te najstarsze Niemki także, które już nie mają matki, mogą się identyfikować z tym, że córki, no ale
Ale okazało się, że tak, dlatego że pojawiły się rzeczywiście wielotysięczne demonstracje po kolei w różnych zakątkach Niemiec. Zaczęło się oczywiście w Berlinie od centrali CDU. Drugiego dnia było to demonstracja w Kolonii, przepraszam, w Kilonii i trzeciego dnia na zachód Niemiec popłynęły, czyli no, wschód, północ, południe, zachód, przepraszam. I te demonstracje rzeczywiście gromadziły głównie kobiety, chociaż nie tylko. I teraz, ty powiedziałeś w którymś momencie, że to było właśnie przeciwstawienie się AfD, przeciwstawienie się skrajnie prawicowej partii, a Friedrich Merz usłyszał, że właśnie używając tego sformułowania, on mówi językiem skrajnej prawicy, że to, co powiedział, zabrzmiało, nawet niektórzy zarzucają mu wprost, że to było rasistowskie. No, wiesz co, znaczy właśnie, to też pokażmy te zdjęcia, jak niemieckie media w następnych, kolejnych dniach to relacjonowały, bo zrobiło się faktycznie gorąco. Można to też po części nazwać, że to jest jakaś taka histeria, która czasami u Niemców występuje. No ale to jest właśnie moje pytanie, bo ja zaraz swoją opinię na ten temat wyrażę, ale czy ty uważasz, że no, trochę te słowa, ta wypowiedź nie została zbyt bardzo do serca przyjęta? No, czy Friedrich Merz powiedział coś źle? Bo moim zdaniem i zdaniem też osób, z którymi rozmawiałem, moich znajomych, i to nie zawsze Niemców, ale również tych, którzy mają korzenie migranckie, że oni uważają, że no de facto Merz nie powiedział niczego, co można byłoby się przyczepić. Znaczy, można byłoby się przyczepić do tego, że faktycznie ta wypowiedź zabrzmiała tak, jakby ryczałtowo potraktował wszystkich, ale z drugiej strony tutaj też musimy podzielić, wydaje mi się, te emocjonalne odczucie dotyczące bezpieczeństwa w Niemczech się zmieniło, również u mnie. Mimo tego, że statystyki co innego mówią, to ja na przykład też odczuwam to, że w ostatnich latach coś dzieje się na niemieckich ulicach niedobrego, nie wszędzie, ale na przykład jeżdżąc metrem wieczorem do Neukölln w Berlinie czy na Kreuzberg, odnoszę wrażenie, że nie jest tak jak kiedyś, że wzrosła liczba przestępstw, jeżeli chodzi o sprzedaż narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś odczuwa się to, że jest trochę inaczej, ale też nie powiem do końca, że no, sytuacja w Niemczech zmieniła się na tyle, że no, na ulicę nie można wychodzić. To nie jest proste, dlatego że w polityce nie zawsze liczy się tylko to, co człowiek chciał powiedzieć, nie zawsze liczy się do końca literalnie to, co zabrzmiało. Często liczy się to pierwsze wrażenie. I ono padło na podatny grunt, to znaczy użycie tego sformułowania. I chyba też bardzo ważne były te kolejne dwa kroki, bo drugi krok była mowa o tym, że proszę spytać, no spytaj swoje, nie wiem, czy tam masz dzieci, ale spytaj córki, one będą wiedziały, o co chodzi. Trzeciego dnia kolejnego, kiedy było to pytane, co powiedział? No powiedział, że ten temat nie jest istotny. On go próbował bagatelizować, nie próbował go do końca wytłumaczyć i to było takie z PR-owego punktu widzenia, no rzeczywiście miał wątpliwości, jak rozgrywać ten temat. I ponieważ my możemy mówić o tym, że ludzie może za bardzo emocjonalnie to, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że zarówno koalicyjna SPD bardzo się zaniepokoiła tym sformułowaniem i bardzo źle odebrała to sformułowanie, ale nawet wewnątrz CDU przecież miał krytyków dotyczących tego słowa. To oznacza, że nawet jeżeli miał dobre intencje, może nawet jeżeli nie powiedział niczego, co byłoby, nie wiem, zaskakujące czy bardzo mocne, bardzo duża część nawet jego bliskiego, nawet jego obozu politycznego nie była zadowolona i poczuła od razu, że to jest problem. To jest tak jak ze słowami, No, które jak w każdym innym kraju. Słowa, które zaczynają żyć swoim własnym życiem. Jeżeli ty potrafisz to zagospodarować, jeżeli potrafisz to szybko przesiąść, wytłumaczyć i albo powiedzieć, że miałeś to na myśli konkretnie, albo że zupełnie nie miałeś właśnie tego na myśli, co jest interpretowane, a tutaj brak tej reakcji i brak takiego zamknięcia tego tematu, żeby jasno powiedzieć, chodziło mi o to, sprawił, że ta sprawa zaczęła tętnieć i dlatego te dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach, one zostaną i to słowo będzie krążyć. Ono nie umrze tak szybko w tak, tej ale przestrzeni, w której przecież bardzo łatwo jest wypychać coś, co padło i drugiego dnia często o tym zapominamy. W tym przypadku nie zapomnimy tak szybko. Ale wiesz, no dobra, no nie przesadzajmy też z tym, że jeżeli ktoś mówi, zapytajcie swoje dzieci.
No to nie musi reakcja z drugiej strony być taka, że my jesteśmy tymi dziećmi, w ogóle o co chodzi, dlaczego kłamiesz, dlaczego mówisz za nas. No on nie powiedział za nas, on powiedział zapytajcie swoje dzieci, co mają do powiedzenia i on użył chyba tego sformułowania, że większość z nich, czy tam część jakaś odpowie wam tak, jak jest. Ale oczywiście, no temat migracji w CDU zaczyna grzać, bo oni się boją, że AfD odbierze im wyborców i te ostatnie sondaże to pokazują. Natomiast no, przyjrzyjmy się tym statystykom, z którymi mamy do czynienia, jeżeli chodzi o przestępczość w Niemczech. Moim zdaniem, do tych statystyk trzeba podchodzić trochę ostrożnie, bo można je na różny sposób interpretować, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że tutaj migranci doprowadzili do tego, że ta przestępczość wzrosła na jakiś taki rekordowy poziom. Jeżeli sobie weźmiemy ostatnie 4 lata, bo przeglądałem te statystyki 2020-2024, to tam ta przestępczość i to też jest ciekawe, wśród nie Niemców, czyli to nie tylko i wyłącznie migranci z Bliskiego Wschodu, nie wiem, z Afryki albo z krajów azjatyckich, tylko to mogą być również Polacy, którzy są nie Niemcami. I to są Polacy. I, i, tam mamy, I tam mamy ten wzrost od 30% do 35% w ciągu 4 lat. Tak mniej więcej. Czyli to nie jest jakiś znaczny. Tam w 2023 to było 40%, ale potem to spadło. I też to można na różny sposób interpretować, bo tam pojawiają się, nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę, że doklejane są do tych przestępstw na przykład przekraczanie granicy nielegalne, czyli to nie są te de facto takie przestępstwa, o których mówią politycy, czyli które prowadzą do tego, że się ludzie niebezpiecznie na ulicach czują. Więc to nie jest jakiś znaczny wzrost i w dalszym ciągu Niemcy stanowią większość tych, którzy popełniają w Niemczech przestępstwa. Ale opublikowane przecież teraz, kilka dni temu, wyniki dotyczące dwóch rzeczy, dwóch obszarów. Bardzo wyodrębnionego obszaru przestępczości narkotykowej, gdzie Policja Federalna i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i nasz ulubiony w tym sezonie będzie to jedna z ulubionych postaci, czyli Aleksander Dobrindt, opublikowali te dane, które wskazują na to, że akurat w przestrzeni narkotykowej, akurat przy przestępstwach narkotykowych te liczby rosną drastycznie. One inaczej. Tam jest zastrzeżenie, że one oczywiście rok do roku mogły spaść, ale to dlatego, że została zalegalizowana marihuana, co oznacza, że pewne rzeczy nie są już uwzględniane i wiele przestępstw zniknęło, ale zostawiając ten sam obszar, czyli dotyczące twardych narkotyków, te rzeczy, które dotyczą liczby, które dotyczą właśnie tego obszaru, tych przestępstw, one wzrosły i są wyszczególniane te narkotyki, których więcej trafia do Niemiec, których więcej się pojawia i przestępstw, i handel wzrósł, i liczba laboratoriów, co też zostało wykazane. A drugi element statystyki, czyli z jednej strony to, co ty powiedziałeś przed chwilą, że może nie ma, że ta przestępczość, że może tego nie widać, no właśnie to akurat jest ten obszar, który rzeczywiście w liczbach pokazuje wzrost zagrożenia i możliwość poczucia wzrostu zagrożenia, no bo skoro mamy więcej handlu, to też mamy większe spożycie. A drugi element to jest oczywiście tylko element, tylko część przestępczości, ale przestępczość zorganizowana, w której okazuje się, a która przecież odpowiada także za narkotyki, ale także za inne ważne rzeczy, czyli bronią, kradzieże na dużą skalę, przestępstwa finansowe. Tutaj mamy tak, że Niemcy według tych statystyk za co trzecie tylko przestępstwo. A mówiłeś o tym, że nie tylko Bliski Wschód, ale także europejskie kraje, no Polacy znaleźli się jako czwarta grupa wśród obcokrajowców, jako ci, którzy uczestniczą w przestępczości zorganizowanej. Nie jest to głównym tematem tego wątku, ale chciałbym, skoro ty o tym też wspomniałeś, żebyśmy wrzucili i nabrali takiej perspektywy też odpowiedniej, że to my mówimy tu o imigrantach i jak Friedrich Merz albo ktokolwiek inny z niemieckich polityków mówi o imigrantach, to myślimy o osobach, które mają inny kolor skóry, które przyjeżdżają z innych kontynentów. A tymczasem okazuje się, że za przestępczość, czyli to przełożenie imigracji na przestępczość, nie musi oznaczać, że to jest ktoś z bardzo daleka, przyjeżdża z innej kultury i dokonuje tych przestępstw. Dlatego, że Polacy znaleźli się za właśnie 3 tylko narodami, a pierwszym, najliczniejszym nadal są Turcy, czyli ta najlepiej teoretycznie zasymilowana grupa wśród... Znaczy jest to na pewno dużym problemem. To, co mówisz o narkotykach, to faktycznie te statystyki pokazują, ale też sami policjanci i związkowcy mówią o tym, że do sprzedaży narkotyków, do tej bezpośredniej sprzedaży narkotyków w tej chwili są wyławiani właśnie ci, którzy
albo czekają na azyl, albo go nie dostali i w jakiś sposób próbują bronić się przed tym, żeby stąd wyjechać i to powoduje dosyć duże problemy. To jest faktycznie problemem, ale myślę też, że w dalszym ciągu integracja w Niemczech jest dosyć dużym problemem. I gdyby ta integracja z osobami, które i nie tylko przyjechały do Niemiec, ale ci Turcy, którzy na przykład mieszkają w Niemczech i tutaj się urodzili, oni też w wielu przypadkach nie są zintegrowani albo zintegrowani są w stopniu minimalnym. I tutaj może odejdziemy od tematu przestępczości jako takiej, ale do tematu właśnie samej integracji, że małe dzieci w wieku 6-7 lat, które idą do szkoły, one bardzo często nie mówią dobrze po niemiecku, albo w ogóle nie mówią, bo w domach rozmawiają po turecku, po arabsku, w języku perskim, whatever. I jeżeli teraz mamy sytuację, w której w takich dzielnicach jak w Berlinie do jednej szkoły, na przykład na Weddingu, trafia 90% dzieci, które właśnie mają pochodzenie migranckie, no to jak te dzieci nauczyć porządnie języka, kiedy nauczyciele muszą sobie po prostu z tym problemem pojawić? Dlatego ja odnoszę wrażenie i tu będę za przykład dawał właśnie Danię, która zupełnie inaczej podchodzi do problemu integracji. I tutaj działają jak gdyby jasne przepisy, które muszę przyznać, podobają mi się, bo one w jakiś sposób ograniczają ten brak integracji, a mianowicie, że jeżeli w danej dzielnicy liczba imigrantów przekracza 50%, to każda kolejna osoba nie będzie mogła tam w tej dzielnicy pochodzenia migranckiego, nie będzie mogła zamieszkać. Stawia się pewien bufor, bo no trudno zintegrować ludzi, jeżeli 90% danego okręgu, dla danej dzielnicy, danego miasta to są imigranci. I to widzimy w Niemczech, w Duisburgu, w Zagłębiu Rury, w innych większych ośrodkach. Tam się zaczyna źle dziać. To nie jest jeszcze tak źle jak we Francji, ale jest źle. Tak, ale są też reakcje, bo przecież przypomnijmy to kilka lat temu, co pojawiła się policja szariatu, pierwsza w Niemczech, no to jednak zostało to w zarodku zniszczone. To, co się mówi często o krajach czasem skandynawskich, ale bardziej nie Danii, tylko Szwecji, a już szczególnie o Belgii i o Francji, że są miejsca, gdzie się trudno pojawić innym ludziom niż muzułmanom, dlatego że one zostały jakby tak zaanektowane. No to na zachodzie Niemiec, kiedy pojawiła się policja szariatu, została bardzo szybko zlikwidowana w zarodku, ten pomysł został i do więzienia trafił człowiek, który stanął na czele tego pomysłu. To jest oczywiście jeden element. My zaczęliśmy mówić, i to jest punktem wyjścia naszego, że mówimy o tym Stadtbild, czyli właśnie o tej imigracji. I tu nie ma wątpliwości, że to jest temat, który musi zostać rozwiązany. Jeżeli on w czasie ostatnich wyborów do Bundestagu odegrał decydującą rolę, jeżeli to on sprawił, jeżeli nie jako jedyny, to jako główny temat, że odeszły rządy poprzedniej ekipy, a przyszła nowa i wygrała prawica, która zdobyła te dwie partie skrajnej prawicy i chadeckiej, które zdobyły połowę poparcia wszystkich, to oznacza, że to ma rzeczywiście duże znaczenie. Problemem w tym ostatnim tygodniu chyba nie jest to, że nie są poszukiwane, że padło coś takiego, co zostało przekroczone norm, tylko że Friedrich Merz, który stoi na czele rządu i który mówi, że to jest jeden z tematów, którymi się zajmuje i właśnie ten Aleksander Dobrin został wysłany, MSW w dużej mierze skupia się właśnie na rozwiązaniu tego problemu, że nie stanął z otwartą przyłbicą, że nie użył konkretnych sformułowań, że nie powiedział, co jest problemem, co on identyfikuje, tylko zostawił takie niedopowiedzenie. W drugim kroku powiedział, ty mówisz, że on tam trochę to niuansował, ale on powiedział, zapytajcie córki, ale nie powiedział, ja myślę to i to, czy chodzi o to i o to, zresztą zapytajcie swoje córki, tylko on zaczął od tego, że no to problem jest, ale nawet tak naprawdę no, trudno było usłyszeć od niego jakąś konkretyzację. I zamiast właśnie rozmawiać o tym, co zrobić, czyli zdiagnozować ten problem i zacząć przedstawiać swoje pomysły, nawet te, które już są realizowane i kolejne, które będą dokładane, to ta dyskusja poszła właśnie w tym kierunku, że użył po pierwsze takiego trochę enigmatycznego sformułowania, po drugie nie chciał go wyjaśnić, a po trzecie, jeśli już te interpretacje się pojawiły, to one wskazywały na to i były te zarzuty, jeszcze raz to powiem, o to, że to była wypowiedź rasistowska. Zupełnie niepotrzebny politycznie ruch został wykonany, bo jeśli to jest obszar priorytetowy dla tego rządu, to powinien zostać w sposób jasny, po niemiecku, precyzyjny, wskazany
Zarówno diagnoza, jeszcze raz to powiem, jak i rozwiązania do tego problemu. I to jest klucz. To całe zamieszanie w ostatnich dniach moim zdaniem wzięło się z tego, że nie zostało to jasno powiedziane, to co jest właśnie podstawą tego problemu, tylko użyte zostało sformułowanie, ono zaczęło żyć swoim własnym życiem i nie zostało to przecięte na początku. Ale właśnie problem, jeżeli chodzi o niemiecką precyzję, jest już nam znany, że tej precyzji od pewnego czasu nie ma w różnych dziedzinach, ale zamiast tej durnej dyskusji na temat tego, czy jesteśmy poprawnie polityczni, czy nie, naprawdę Niemcy powinni wykonać w tej chwili swoje zadanie domowe, polegające na tym, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której zarówno ludzie, którzy przyjeżdżają do Niemiec, będą podporządkowywać się i przyjmować zasady, które panują w tym kraju, a z drugiej strony, żeby ci ludzie zaczęli mieć to poczucie, że się czują bezpiecznie w tym kraju, bo jeżeli nie będą mieli poczucia, to będą wybierać właśnie AfD, a AfD tego problemu nie zminimalizuje, bo ja odnoszę wrażenie, że oni nie mają żadnego pomysłu na to, żeby to załatwić. To jest tylko takie głośne mówienie. Ale Przepraszam? wracając właśnie jeszcze do... Tylko chciałem cię dopytać, pomysłu twoim zdaniem nie ma na rozwiązanie tego AfD? Nie, AfD nie ma problemu, nie ma pomysłu na to. Oni tylko mówią Pomysł. o tym, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto, ale jak doszłoby co do czego, to sami by dobrze wiedzieli o tym, że wyrzucanie wszystkich imigrantów z Niemiec jest po prostu niemożliwe, bo w tym momencie nikomu nie byłoby tutaj, nie byłoby komu pracować. Ale wracając do tej integracji jeszcze, bo ona jest naprawdę kluczowa moim zdaniem. Niemcy też powinni popatrzeć z jednej strony właśnie na ten model duński moim zdaniem, a z drugiej strony na model szwedzki, który jest przeciwieństwem duńskiego, czyli to, w jaki sposób Szwedzi nie poradzili sobie z pewnymi modelami, jeżeli chodzi o integrację. Nie wiem, czy wiesz, ale w latach 50. powstał taki program, on się nazywał Milion Programate. To jest program, który polegał na tym, że w Sztokholmie tworzone będą dzielnice wyspy, ale nie mówimy o wyspach, mimo tego, że Sztokholm leży na wyspach różnych, małych, mniejszych, większych, tylko tworzono takie dzielnice i to się nazywało miasto ABC. A dlaczego ABC? Bo A jako praca po szwedzku, Arbetet, B jako mieszkanie, C jako centrum, czyli w tych dzielnicach miało się koncentrować całe twoje życie. I w latach 50. i 60. to funkcjonowało, ale Szwedzi zaczęli po prostu te dzielnice opuszczać, no i tam się pojawili migranci w którymś momencie. Oni tam zamieszkali i oni właściwie tam swoje życie prowadzili. I Szwedzi doprowadzili do tego, że właśnie w tych dzielnicach kilku powstały dosłownie getta. I to one doprowadziły do tego, że ci ludzie się przestali tam integrować, że przestali mieć kontakt jak gdyby z rzeczywistością na zewnątrz tych dzielnic. Powstawały gangi, które również rekrutowały dzieci. I to, co się w ostatnich latach działo w Szwecji, no to jest właśnie efekt tego, co się nie powinno pojawić w Niemczech. Moim zdaniem. To jest chyba tak, że cała Europa w tej chwili, skoro nawet szczyty unijne są poświęcone temu, co robić, nawet te spotkania mniej czy bardziej kontrowersyjne, organizowane przez szefa niemieckiego MSW, dotyczące ze swoimi kolegami z sąsiednich krajów, także z Polski, są poszukiwane rozwiązania i każdy próbuje dotknąć tego pomysłu, znaleźć swój własny pomysł na rozwiązanie tego i zaangażować właśnie swoje środki na to, żeby ten problem zmniejszyć. Ale mam wrażenie, że ta wymiana, ty mówisz o tym, że są pomysły duńskie, są pomysły szwedzkie, że nie ma takiego, albo przynajmniej nie widzimy tego efektów. Nie ma takiego politycznego, takiej współpracy politycznej, która by sprawiała, że dobra, to jest dobry pomysł i weźmy to i realizujmy u nas. Że pojawiają się te różnego rodzaju pomysły i one raz wychodzą, raz nie, ale nie są zupełnie przyswajane przez inne kraje, nie są adaptowane na potrzeby własne. Każdy próbuje od początku rozegrać ten temat politycznie. Może dobra, ja nie chciałbym generalizować i używać sformułowania, że każdy, ale w Niemczech tak to właśnie wygląda, że przyszła teraz ekipa chadecka, która twierdziła, że ma rozwiązanie i jakiś pomysł na to Ale ma. go nie ma. Ale nie widać takiej ofensywy. Nie widać tej ofensywy, która mówi o tym, że będziemy więcej odsyłać. Ja mówię o tych najprostszych rozwiązaniach, które były na początku wskazywane. Bo ty mówiłeś te ostatnie rzeczy głównie o integracji, ale żeby doprowadzić do tej integracji, trzeba zobaczyć, że ci, którzy u nas są, to są ci, którzy chcemy, żeby to byli, którym dajemy szansę, żeby ta integracja była.
ale te proste kroki, które oni proponowali w kampanii, miały polegać na tym, że będziemy więcej odsyłać, będziemy mniej wpuszczać, będziemy ściągać ludzi, których chcemy, czyli dawać szansę o tym, żeby ludzie z zewnątrz przyjeżdżali do tych zawodów, których my potrzebujemy, no ale będziemy też walczyć właśnie o tą integrację. I mam wrażenie, że oprócz wysłania większej liczby policjantów na granicę, nie mamy jakichś bardzo namacalnych śladów, które by pokazywały na to, że my radzimy sobie z tym problemem, my, rząd Friedricha Merza, i stąd też ta debata, która zamiast się skupić na rozwiązaniach takich, o których ty teraz powiedziałeś, że możemy to przeanalizować i powiedzieć, że dobra, bierzemy częściowo to, albo mamy swój własny pomysł, to my niestety musimy dyskutować, my o tym dyskutujemy, ja z tobą, dlatego że to było tematem politycznej debaty i tematem protestów ulicznych. I możemy sobie oczywiście i powinniśmy zagłębiać się w to, co tak naprawdę robi rząd i co jest może istotniejsze od tego słowa, które padło i które zaczęło żyć własnym życiem, ale summa summarum na koniec tego tygodnia zapamiętane zostało no to, że trzeba się pewnych rzeczy domyślać i to, że ktoś próbuje walczyć z AfD, używając sformułowań, które mogą budzić wątpliwości. No niestety, to jest problem niemieckiej Hadecji nie od dziś, ale zamykając ten temat, bo mamy już 20, prawie 5 minut rozmowy na temat migracji w Niemczech, moim zdaniem te protesty były trochę przesadzone, jeżeli chodzi o to, w jakim one kierunku poszły, bo też Niemcy powinni bardziej skupić się, moim zdaniem, na tym, jak właśnie zmusić niemiecki rząd, żeby rozwiązał pewne problemy, z którymi mamy do czynienia, ale też z drugiej strony, żeby, no i to może ta dobra strona medalu tego protestu, żeby faktycznie nie ryczałtowo traktować ludzi tak, jak są traktowani, bo to może doprowadzić po prostu do tego, że będziemy mieli pewne kolejne niepokoje społeczne w Niemczech, a myślę, że w tej sytuacji to jest niepotrzebne. A jeżeli i to rozwiązanie moim zdaniem szybko nie zostanie znalezione, jak przynajmniej problem migracji zminimalizować, to za 3 lata w tej chwili już będziemy mieli dużą zmianę na scenie politycznej w Niemczech i to niekoniecznie w kierunku, w którym byśmy chcieli, żeby to poszło. Za 3 lata, jeżeli doczekamy oczywiście nie tak jak ostatnio, tylko do terminowych wyborów, a no, my to tak mówimy trochę między wierszami, ale trzeba powiedzieć prosto, że AfD w ostatnim czasie przegoniła CDU w sondażach i stąd niektóre nerwowe wypowiedzi i niektóre nerwowe ruchy, które się biorą wśród członków rządu, który według sondaży obie te partie razem, czyli SPD i CDU, czy też 3 partie razem z CSU, nie mają poparcia większości wyborców. Oczywiście na razie sondażowo, bo w Bundestagu nie zmienia się nic i tam nadal te partie powinny rządzić. No tylko jak widać, same sobie generują problemy. No to przejdźmy do innego ciekawego tematu, który wzbudza, można powiedzieć, spore zainteresowanie i podziw chyba też Polaków, którzy są zdecydowanie bardziej cyfrowi niż Niemcy, a mianowicie mówimy o płatnościach. Nie wiem, czy widziałeś, ale jest taka inicjatywa Bundesratu. Bundesrat to wyższa izba parlamentu, przypomnijmy, w Niemczech i tam nie ma de facto posłów jak w niższej izbie parlamentu, czyli nie mamy senatorów, tylko to są kraje związkowe, które decydują o tym, jak wyglądać będzie kształt tworzonego prawa. No i tutaj Hamburg, między innymi Dolna Saksonia uznały, że Niemcy powinni mieć prawo wyboru co do płatności. Albo gotówka, albo karta kredytowa. Jak uważasz? Podoba ci się to? Boże, w końcu. Ja właśnie, bo że Niemcy powinni, ty powiedziałeś, mieć prawo wyboru. Ja w Berlinie, w jednym z największych miast na kontynencie europejskim, na miejscu, które mówimy, że nie dość, że nie tylko, że ma pokój, ale jest najbardziej rozwinięty cywilizacyjnie, że mamy bardzo dużo rozwiązań i korzystamy z tych rozwiązań, bo nas po pierwsze stać, a po drugie możemy i chcemy z nich korzystać, to Berlin jest takim miejscem, gdzie idąc po to, żeby coś zjeść do knajpki, ja muszę na wstępie zobaczyć, czy na drzwiach przypadkiem nie ma napisanego, że mogę płacić tylko i wyłącznie gotówką, że nie ma płatności kartą. To lata mijają, mnie to zaskoczyło. Tak? Przepraszam, że ci przerywam, chociaż też można już zobaczyć nawet kartki, że jest tylko i wyłącznie płatność kartą, ale to jest po prostu święto. No tak, ale to rzeczywiście, to się pojawia, ale to nie zmienia faktu, że nadal w bardzo wielu miejscach obowiązuje tylko płatność gotówką. Oczywiście, jak ktoś jest miłośnikiem gotówki, to jego denerwuje to, że jest napisane, że płatność tylko kartą. Ta inicjatywa, o której ty mówisz, właśnie na podstawie tych wniosków zgłoszonego przez te 2 landy, Bundesrat zainicjował to i wrzucił temat, bo też nie jest to jakaś inicjatywa, która
od razu ma formę jakiejś ustawy czy czegoś takiego konkretnego, tylko zacznijmy w końcu działać, dajmy w końcu wybór ludziom, bo rzeczywiście tego wyboru nie ma. Można być człowiekiem, który płaci na drugim końcu świata, ale my, Polacy, jedziemy, korzystamy i z aplikacji, i to ze standardowych kart, i z płatności telefonami, a w Niemczech się okazuje, że nie mogę sobie kupić kurczaka po chińsku, po prostu płacąc za niego kartą, bo jest to coś, co... I tu bym chciał, żebyś ty mi po raz kolejny, ja cię wielokrotnie w życiu pytałem, ale powiedz mi, jako człowiek, który tu mieszka od ćwierć wieku, dlaczego ci Niemcy, i nie tylko Niemcy tak naprawdę, tutaj wracamy trochę do tematu imigranckiego, dlaczego wielu przedsiębiorców w Niemczech i w Berlinie także nie chce przyjmować płatności innej niż gotówką? No to moja odpowiedź jest jasna i ona jest, myślę, że też bardzo prosta. A mianowicie Niemcy mają w dużej mierze jeszcze w dalszym ciągu takie podejście, jak to się mówi, nur bares ist wahres, czyli to, co jest gotówką, jest prawdziwe. Natomiast przedsiębiorcy, ja uważam, że w wielu przypadkach, znaczy są oczywiście przypadki, kiedy na przykład w restauracjach wiadomo, że wolą, żeby płacić gotówką, bo to chodzi o napiwki i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie zrozumieć, bo w gastronomii też czasami jest trudno, ale z drugiej strony też nie rozumiem tego. Dlatego, że jeżeli ktoś mi mówi, że przyjmowanie płatności kartą kredytową to jest bardzo drogi zabieg, zresztą dlaczego o tym mówię, bo ja dzisiaj przeczytałem artykuł portalu internetowego T-Online, który zrobił taką, można powiedzieć, taką sondę wśród ludzi, wśród Niemców. I Niemcy są oburzeni, że jak to nam się zmusza, nie daje nam się wolności. No ja uważam, że właśnie wolnością jest to, że ja mogę sobie zapłacić albo gotówką, albo po prostu kartą kredytową, tak? To jest wolność, a nie, że wolność jest to, że nas się zmusza do tego, żeby kartą kredytową płacić. No po to są te karty kredytowe, czy też karty debetowe, żeby ludzie mogli bezgotówkowo płacić, bo coraz mniej osób nosi pieniądze w portfelu, mówimy o tej żywej gotówce. Natomiast mówienie o tym, że płatności dla przedsiębiorców kartą kredytową są zdecydowanie droższe niż gotówką, to nie jest do końca prawdą. To nie jest prawdą, dlatego że po pierwsze, ile czasu dana, na przykład mały sklepikarz, tak? Ile czasu musi poświęcić na to, żeby zrobić całą księgowość i podliczyć, ile ma w kasie, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Potem, ile czasu zajmuje mu zaniesienie pieniędzy do banku i ile czasu zajmuje to, żeby te pieniądze w banku zostały przeliczone i też wpłacając pieniądze do banku, on musi za to zapłacić. Więc te koszty nie są takie małe, jakby się wydawało. To po prostu i czasowo kosztuje, ale też banki w tej chwili chcą pieniądze za przyjęcie bilonu, za tam wymianę na banknoty i tak dalej. To wszystko kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o koszty utrzymania płatności bezgotówkowych, to nie jest wcale takie duże, dlatego że chociaż de facto karty, tak zwane girokarty, czyli wewnętrzny niemiecki system, to jest 0,3%, no dobrze, jeszcze trzeba wynająć terminal, to są koszty od 30 nawet do 100-120 euro za miesiąc, wynajęcie takiego terminala, ale to i tak te koszty nie będą wysokie. Sami Niemcy w dalszym ciągu 51% płaci gotówką regularnie. To było 58% jeszcze 2 lata temu, o ile się nie mylę. Tak, ale mówimy o 51%, jeśli się nie mylę, jest za 2023 rok i mówimy tutaj o liczbie transakcji, nie o wartości. Dlatego, że właśnie to, co co w Polsce, ta różnica jest ciągle zauważalna przy tych małych transakcjach głównie, że nam się wydaje, że właśnie przez to, że my możemy zapłacić telefonem czy kartą zbliżeniowo za te małe wydatki w tych małych sklepikach, nawet no, na targowiskach, gdziekolwiek, bo często przecież tam już w Polsce terminale także istnieją, że w Niemczech nie, że właśnie oczywiste jest, z tych badań wynika, że Niemcy mają zawsze pod ręką około 100 albo z małą nadwyżką około 100 euro w portfelu w gotówce, właśnie po to, żeby te małe transakcje dokonać. I rzeczywiście koszty są, natomiast nadal i to spada procent tych transakcji, bo one wartościowo to za chyba 1/3, jeśli się nie mylę, nawet jeśli nadal ponad połowa tych transakcji dokonywana jest właśnie ilościowo za pomocą gotówki, co jest dla mnie nadal zastanawiające.
I ten nawyk bardzo powoli, dużo wolniej niż w wielu innych krajach, nie tylko w Polsce, nie tylko w krajach bałtyckich, gdzie to najszybciej ta cyfryzacja postępuje, no, spada rzeczywiście zainteresowanie gotówką, ale bardzo, bardzo powoli. Przed Niemcami jeszcze daleka droga do tego, żeby zrezygnować, ograniczyć użycie gotówki, a szczególnie przy tych małych transakcjach. I to powiem ci tak, jest z jednej strony moim zdaniem, ta analogowa mentalność Niemców, ona jest dosyć duża, ale z drugiej strony te argumenty dotyczące tego, że płatności kartą kredytową, kartą debetową dla tych, którzy te płatności przyjmują, to jest zbyt drogi zabieg. Mnie to naprawdę, znaczy do mnie to nie dociera, dlatego że można znaleźć tańsze systemy. Znaczy tutaj też moglibyśmy porozmawiać o tym, że faktycznie znajdźmy inny system płatności bezgotówkowych, który nie będzie drogi dla przedsiębiorców, bo giganci jak Mastercard, Visa, American Express, PayPal, to są giganci, którzy pobierają dosyć duże prowizje, ale zobaczmy, że w Polsce działa system Blik, który jest powszechnie akceptowany. W Danii mamy system Mobile Pay, który działa na zasadzie takiej, że mam telefon komórkowy i za pomocą kodu QR bez większego problemu płacę w każdym sklepie albo za pomocą wysyłając swój numer telefonu. I to znaleziono już rozwiązania, które są po prostu tanie, bardzo tanie. Natomiast trzeba się nad tym zastanowić, tak? 95%, nie, 98% płatności w Danii to są płatności bezgotówkowe. Ja tutaj nie miałem w ręku naprawdę od Koron. długiego czasu banknotu, no. I to jest zastanawiające, że to są przecież sąsiadujące kraje. Zresztą Niemcy sąsiadują z Danią, o której ty mówisz, ale sąsiadują z Polską, o której mówiliśmy wcześniej, czyli krajami, które zupełnie inaczej do tego podchodzą. Chociaż oczywiście nie chciałbym tutaj, żeby pominięci zostali wyborcy jednego obozu, bo przecież w Polsce wyborcy Konfederacji, czy też Konfederacja jako partia często ma też na swoich sztandarach, że nie możemy rezygnować z gotówki, że gotówka jest bardzo ważna i że gotówką należy dalej obracać. Dlatego, że ona daje wolność. Bo jednym z powodów, dla których ta gotówka ma taką dużą popularność jest, i ty mówiłeś o kosztach, więc może, żeby zamknąć koszty, ta anegdota, autentyczne wydarzenie sprzed paru miesięcy, kiedy w Bawarii został wyrzucony z restauracji człowiek, który przyjechał z kraju bałtyckiego, nie chcę teraz kłamać, albo Łotysz, albo Estończyk. Po tym, jak poszedł zapłacić za bodajże 8 piwo, został wyrzucony, została wezwana policja, dlatego że gospodarz tego miejsca uznał, że jest to nękanie, ponieważ on za każdą tą transakcję kartą musi odprowadzić właśnie te 15 bodajże czy 20 eurocentów. Przecież, gdyby podniósł cenę tego piwa w tym przypadku o te 20 eurocentów, to ludzie nadal by kupowali. Ten człowiek i tak by zapłacił za to, bo on woli mieć wygodę, nie zawsze te kilka centów ma tutaj znaczenie. I rzeczywiście te koszty to jest ja chcę ci przypomnieć naszą wizytę na szczycie migracyjnym w Garmisch-Partenkirchen, kiedy późnym wieczorem przyjechaliśmy i chcieliśmy w restauracji zapłacić kartą kredytową. To po prostu nie było możliwe, nie? W miejscu, które jest najbardziej atrakcyjnym miejscem turystycznym w tym kraju. Obleganym przez turystów nie tylko niemieckich, ale z różnych krajów. Ten brak otwarcia i to miejsce, które było nie jakimś znalezionym w bocznej ulicy, jakimś zapomnianym tylko dla lokalsów, ale właśnie takim, który żyje, jest jednym z opisywanych miejsc tamże właśnie, gdzie ktoś powinien przyjść. Natomiast ja chciałbym, żebyśmy też... Tak? Ja chciałem zauważyć, że drugim powodem, dla którego w Niemczech popularność jest gotówki, to jest kwestia bezpieczeństwa. Z tych badań wynika, że chodzi o to, że każda płatność cyfrowa zostawia ślad, a to oznacza, że ktoś nas śledzi i z jednej strony to, co wszyscy wiemy i z czym się trochę pogodziliśmy już, czyli że śledzą nas sklepy, sprawdzają rzeczywiście, co kupujemy. Natomiast wśród Niemców jest strach przed tym, żeby ktoś za dużo o nas nie wiedział, czyli wszystkie zakupy dotyczące takich niewygodnych rzeczy. Ale zobacz, kupujesz alkohol, kto to widzi, kupujesz elementy w sklepach z akcesoriami seksualnymi, erotycznymi, przepraszam, i też ktoś to widzi. Tego się Niemcy boją, Adam, że to za dużo ktoś będzie o nas wiedział. Ja tego nie kupuję, dlatego że ci sami Niemcy, którzy krzyczą, że to jest właśnie ich śledzenie, dokładnie to samo robią na Instagramie i na Facebooku. Wstawiając swoje zdjęcia
z miejsc, które odwiedzają, co kupują, co jedzą i przecież wiadomo, że te wszystkie algorytmy to wychwytują i potem przychodzą reklamy, które właśnie są wycelowane w te osoby. Więc ja tego nie kupuję, ale żebyś też mnie źle nie zrozumiał, ja nie neguję na przykład gotówki. Znaczy ja jestem za płatnościami bezgotówkowymi, bo ja nie noszę gotówki ze sobą. Natomiast pozostawiałbym tą wolność, żeby ludzie mogli płacić gotówką i nawet też ostatnio ze względów bezpieczeństwa, o czym ty powiedziałeś, w Danii tutejszy bank centralny wydał takie zalecenie, żeby każdy Duńczyk miał w domu na głowę około, chyba tam było 500 koron, w razie gdyby doszło do sytuacji, w której, nie wiem, doszłoby do ataku hakerskiego na systemy płatnicze i tak dalej, żeby każdy miał jakąś tam gotówkę, ale też duński rząd robi wszystko, żeby doszło do rozszerzenia tak zwanych płatności offline, czyli że mimo tego, że na przykład system nie działa, to płatności by takie działały. Więc gotówka jest jak najbardziej potrzebna, ale No to wracając Niemcy teraz do tej są inicjatywy. oporni. Są oporni. I wracając teraz do tej inicjatywy Bundesratu na podstawie właśnie tych pomysłów dwóch landów, tam jest to właśnie zastrzeżenie, że Niemcy mają, czy w Niemczech ma być wolność wyboru, ma być możliwość tego, czyli że my, zwolennicy płatności cyfrowych, obaj zadeklarowani, będziemy mieli możliwość, idąc wszędzie, móc zapłacić kartą, ale tam jest zawarte zastrzeżenie, które uspokoić może tych, którzy nie chcą płacić cyfrowo, że także ten wolność wyboru mają mieć ci, którzy są za gotówką, czyli ma być właśnie i jedna, i druga forma. My tu moglibyśmy jeszcze pogłębić trochę te badania, dlatego że tam to nie jest tak, że jest tylko gotówka i płatności kartą i cyfrowe, dlatego że tam jest bardzo dużo, w Niemczech jest bardzo duża część, to są przelewy, nawet takie, powiedziałbym, nawet trochę tradycyjne przelewy, które nie do końca są wyłącznie formą taką cyfrową płatności. Natomiast rzeczywiście chodzi o to, że ta inicjatywa zastrzega, żeby dając prawo płatności kartą tym, którzy chcą kartą płacić, też cyfrowo, bo telefonem chodzi w ogóle o płatność cyfrową, żeby ci, którzy są zwolennikami gotówki, także mieli możliwość korzystania z tego środka płatniczego, który im najbardziej odpowiada. Adam, w Niemczech, w bankach w dalszym ciągu ludzie przychodzą, żeby drukować sobie wyciągi w banku, więc to też pokazuje właśnie, jak to cyfrowo wygląda, albo oddają przelewy w banku, więc ja się nie dziwię, że te banki wprowadziły już opłaty. Ale na koniec, bo też już nam czas ucieka, a tobie widzę bateria wysiada. Widzisz to? Tak, tak jest. Tak, widzę. I to jest świat cyfrowy, Widzisz, proszę śledzę bardzo, cię. świat cyfrowy. Ślad cyfrowy. Z innego kraju Natomiast- zaglądasz do mojego komputera i widzisz. Natomiast ja cieszę się, że wreszcie mamy jakiś taki zaczątek systemu europejskiego, który uniezależni nas od Amerykanów, jeżeli chodzi o płatności, a mianowicie powstaje system, który się nazywa Vero. To jest inicjatywa wielu europejskich banków. To na razie działa przede wszystkim w Belgii, we Francji, w Holandii, w Niemczech. System, który właśnie będzie polegał na tym, że będzie można i między sobą pieniądze szybko przelewać bez konieczności banku. Coś takiego jak Blik, że będzie można też płacić będzie można płacić w sklepach. Natomiast ja też uważam, że ten polski system jest naprawdę fajny i mam nadzieję, że on w przyszłości też będzie działał w innych krajach, chociaż już ponoć działa gdzieś tam. Ale jest to na pewno potrzebne, tylko musimy po prostu te systemy stworzyć tak, aby one działały faktycznie również offline, na wypadek, gdyby coś się wydarzyło. Natomiast no ja nie jestem zwolennikiem trzymania dużej ilości gotówki gdzieś tam pod skarpetą, pod pościelą, w szafie. No okazuje się, że jeszcze wiele osób to robi. Więc rzeczywiście, ja też, jeżeli mam się czegoś bać, to bardziej tego, że ktoś mi ukradnie gotówkę, którą mam przy sobie, albo którą mam gdzieś schowaną w skarpecie właśnie, czy w szafie, czy w książkach, które jeżeli ktoś jeszcze ma, niż tego, że ktoś właśnie cyfrowo, te zabezpieczenia w bankach, te gwarancje systemu ubezpieczeń i tego rzeczywiście przed atakami hakerskimi też się poprawiają. Wiadomo, że to jest ciągle zagrożenie, ale to taki element subiektywny, bo przecież nie brakuje ich w naszym podcaście. Ja zdecydowanie bardziej boję się tego, że ktoś mi zabierze gotówki, której za dużo będę miał przy sobie, bądź też w miejscu, gdzie mieszkam. I tym samym kończymy. Czekamy również na wasze opinie.
Na temat tego, czy faktycznie jak już przyjeżdżacie do Niemiec albo jak mieszkacie w Niemczech, to wam też czasami chcecie głową bić w ścianę a propos tego, w jaki sposób tutaj to wszystko działa i że jeszcze jakoś Niemcy są daleko, daleko z tyłu za innymi europejskimi krajami, za Polską, za Danią, za Szwecją, Norwegią, gdzie te płatności są normalne. Kciuk w górę, subskrypcja mile widziane, a my widzimy się, co Adam, za tydzień, nie? Państwem, z wami widzimy i słyszymy się za tydzień. Ach, ja zawsze zapominam, bo ty jesteś radiowy. Tak, słyszymy się też. I pamiętajcie, że nasz podcast jest na YouTubie, ale także na Spotify'u, więc zależnie od tego możecie sobie zawsze oglądać, ale czasem chcecie w podróży posłuchać, tylko to znajdziecie na innej platformie. Szukajcie nas, a znajdziecie. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia, chociaż emisja jest w środę, więc dobrej drugiej połowy tygodnia, a my jesteśmy za tydzień.